Witajcie, z tej strony Ponguj, a dzisiaj zajmiemy się tematem spójności fabuły FNAF-a. Jest to raczej dosyć często omawiany temat, często też jest po prostu męczony przez hejterów serii. Pierwszy FNAF został wydany w sierpniu 2014 roku, już niedaleko nam do trzeciej rocznicy tej gry, a później w ciągu niecałego roku dostaliśmy 3 następne części tej gry, całą 4-częściową historię FNAF. Mimo wszystko do dzisiaj nie rozwiązaliśmy pełnej historii, wszystkich sekretów tej serii. I ludzie często obwiniają za to Scotta w różny sposób. Ale ja generalnie w żaden sposób się z tym nie zgadzam. Ludzie mówią, że fabuła jest zniszczona, że Scott sam nie wie już co robi i że za każdą grą coraz bardziej ją zmienia do tego stopnia, że w tym momencie nie ma ona w żaden sposób sensu. Głównym powodem, dla którego fabuła FNAF-a nie może być skomplikowana, jest to, że jest ona okropnie prosta. I tak, wiem, że to może brzmieć dziwnie z uwagi na to, że nikt nie rozwiązał jej przez ostatnie 2 lata, ale taka jest prawda. Fabuła FNAF jest okropnie prosta, widzimy to inaczej, bo patrzymy ze złej perspektywy. Patrzymy z perspektywy osób, które próbują rozwiązać zagadkę, której rozwiązaniem jest fabuła FNAF-a. Nie twierdzę, że Scott idealnie i bezbłędnie stworzył tę zagadkę, że wszystko co mieści w 4 grach i później w Sister Location 100% daje nam odpowiedzi na różne pytania. Nie. Bardzo możliwe, że Scott popełnił swoje błędy, ukrył niektóre rzeczy zbyt silnie i tak dalej, ale sama fabuła jest prosta. Zilustrujmy sobie najważniejsze fakty na temat całej fabuły. Mamy chronologię lokacji stworzonej z 6 różnych miejsc. Oryginalne, pierwsze, najstarsze Fredbear's Family Diner czy pizzerie Freddy's, to pierwsze, nowe Freddy's, a także Freddy's 1. Mamy dodatkowe Circus Baby's Pizza World i mamy także Fazbear's Fry. Cała fabuła kręci się wokół tych 6 miejsc i wszystkie wydarzenia są powiązane wokół nich. To tyle. Nie ma tego dużo. Pytanie tylko jak połączyć jedno z drugim. Ale z perspektywy twórcy takiej historii jest to niezwykle proste. Nie ma tu nic trudnego. Teraz na przestrzeni tych lokacji trzeba porozmieszać różne wydarzenia. Takimi wydarzeniami są wielokrotne zabójstwa dzieci przez Williama. Według mnie 3 incydenty z 5 dzieci każdy. Trzeba zaznaczyć 3 miejsca na tej chronologii gdzie bądź. Mamy też inne wydarzenia. Ugryzienie 1987 roku, prawdopodobnie drugie ugryzienie Fredbeara, awarie sprężynowych animatroników. Na chronologii lokacji możemy też ustawić chronologię animatroników, które, gdzie i kiedy były w użyciu. To jest mniej więcej większość chronologii. Teraz możemy podać parę szczegółów jak ofiary. O większości z nich wiele nie wiemy. Możemy je po prostu dodać, że istniało od czasu śmierci tych dzieci i nawiedzały konkretne animatroniki. Mamy też inne niesławne czyny Williama, jak eksperymenty, śmierć jego córki z powodu jego animatroników, wysłanie brata dziewczynki by ją odszukał. Istnieje jeszcze parę innych wydarzeń, szczegółów, a także charakterystyka poszczególnych postaci, które pojawiają się w tej historii. Fungi, William, Mike, córka Ftona, ugryziony dzieciak, Fondut, nawet wszystkie dzieci z 4 itd. Jest tego sporo, ale można zobaczyć, że użyć tego w całość nie jest trudno. Trudno jest znaleźć tą poprawną kombinację wszystkich tych wydarzeń, którą stworzył Scott. Ja uważam, że jestem tu tego blisko, ale tak samo myśli masa innych ludzi robiących teorie, także tak. Sam Scott wypowiedział się na ten temat w komentarzu na Reddicie pod tematem mówiącym, że fabuła FNAF może nie być nieomylna, spójna, stała. Scott stwierdził, że to prawda, że jest tylko człowiekiem. Nie jest doskonały ani nie spędza 24 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu na analizowaniu wszystkich elementów fabuły. Scott może popełniać błędy, a w fabule mogą znajdować się luki. Ale sam przyznał, że dba o tą fabułę. Jest ostrożny i metodyczny we wszystkim co robi, a kiedy zauważy jakiś błąd, stara się go poprawić. Scott ciężko pracuje nad całą fabułą, dlatego pomimo tego, że nigdy nie można być całkowicie pewnym, że historia nie ma luk, możemy być pewni, że jedno się z drugim klei, że fabuła ma sensowne, logiczne rozwiązanie i przekazuje nam jakąś historię. Po Sister Location jesteśmy bliżej tej historii niż kiedykolwiek. Masakryczna ilość rzeczy jeszcze bardziej łączy się ze sobą. Generalnie jest aż takie dosyć irytujące według mnie osobiście stwierdzenie, że fabuły tak naprawdę nie ma i to ludzie ją tworzą. Że Scott wrzucił parę randomowych rzeczy i tworzy fabułę na bazie teorii ludzi. Co jest, osobiście uważam, że głupie. Już nie tylko w porównaniu z całym wpisem Scotta, który podałem wcześniej, ale samym faktem, że gdyby to była prawda, już dawno rozwiązalibyśmy fabułę, bo to my ją tworzymy przecież, co nie? Skoro Scott bazuje na teoriach FNAF-ów, każda gra powinna coraz bardziej i bardziej zasklepiać się na naszych teoriach. Powinno być coraz więcej poprawnych odpowiedzi, bo Scott po prostu wybiera je i dodaje do swojej fabuły. Ale nie, tak nie jest, więc ten argument nie ma żadnego sensu. Każda gra tworzy srogie plot twisty, nie bazuje na informacjach, do których doszli wcześniej fani FNAF. A z drugiej strony wszystko łączy się ze sobą. Nowe informacje wyjaśniają rzeczy, których nie mogliśmy wcześniej rozwiązać w poprzednich grach. To wszystko bardzo dobrze klei się ze sobą, więc nie można też powiedzieć w drugą stronę, że Scott tworzy historię, żeby nasze teorie okazały się błędne. Bardzo możliwe, że Scott nie planował całej serii podczas wypuszczania 1,
ale od 2 do 4 wszystko silnie łączy się ze sobą nawzajem. Też pojawia się tutaj temat Sister Location. Wyraźnie widzimy, że Scott zmienił w tym miejscu fabułę. Dodał zupełnie nową lokację, o której wcześniej nie wiedzieliśmy, nowe animatroniki, nową ofiarę. Ludzie mówią, że tutaj fabuła została silnie zmieniona na potrzeby tej gry, ale też się z tym nie zgadzam. Niedawno mówiłem 2 z takich 3 najważniejszych rzeczy, które Sister Location nam pokazało i zrobiłem to na podstawie wszystkich innych gier, bez użycia Sister Location. Można wyjaśnić Mike'a, którego pokazuje nam SL, bez większych problemów przy pomocy poprzednich gier. Można też wyjaśnić teorię eksperymentu na bazie FNAF 4. Wierzę, że ten temat jest odpowiedzią na pudełko z 4. I generalnie jeśli chodzi o pozostałe rzeczy, sam fakt istnienia nowej lokacji nie jest taki istotny, bo można dodać nowe miejsca, o ile nie wadzą one z poprzednią fabułą. A tutaj jest wręcz przeciwnie. Siostrzana lokacja została wspomniana we FNAF 4. Powiedziano, że mają kilka lokacji działających w tym samym czasie, więc nie ma problemu, żeby Circus Baby's Pizza World i nowa lokacja Rental and Entertainment istniały. Nawet cały zestaw animatroników został już nam zasugerowany przez Funtime Foxy. FNAF SL wprowadza rzeczy, o których wcześniej nie widzieliśmy. Wprowadza Enarda, Scooper wyjaśnia kolor skóry Majka, pokazuje maszyny do uprowadzenia dzieci. Jest tu nad czym się zastanawiać, ale nie zmienia w żadnym miejscu fabuły. Mamy cały temat córki Aftona, tego, że staje się ona Enardem i tak dalej, ale ta dziewczynka była już zasugerowana wcześniej poprzez pusty dziewczęcy pokój w minigierkach FNAF 4. Wierzę, że Scott zasugerował nam, że córka mordercy zaginęła, żeby od tego przejść do powiązań pomiędzy nią a Golden Freddym. Pojedyncza ofiara, dziewczęcy śmiech we FNAF 1 i tak dalej, ale tworząc Sister Location poszerzył bardzo ten temat. Powiedział, co się działo z tą dziewczynką zanim stała się Golden Freddym, pokazuje, że przez pewien moment była Enardem i dopiero później jako randomowe części tego animatronika będzie miała opcję się tam schować. A przynajmniej tak ja to widzę według mojej teorii. Sister Location dodał parę informacji, ale generalnie nie zmienił tego, jak wygląda główna fabuła. Wszystkim co dodał jedynie znacznie silniej zarysował już istniejące wcześniej motywy. Scott dobrze sobie radzi ze spójnością całej historii, pokazał też wielokrotnie w przeróżnych plot twistach i powiązaniach, które pojawiły się w grze. Mogę się zgodzić, że niektóre motywy zostały ukryte zbyt silnie. Nie zamierzam się z tym kłócić. Błędem Scotta może być dla niektórych za słabe pokazanie niektórych informacji, ale nic więcej. Fabuła, która pojawia się we FNAFie jest spójna, logiczna, może mieć mało błędy, jak to Scott sam przyznał, ale nic z tego, co niektórzy ludzie uważają. Także cóż, to wszystko, co chciałem w tym odcinku powiedzieć. Dziękuję wam za uwagę, zapraszam do dyskusji. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć.